Witam Was serdecznie z dolnośląskiego Głogowa. Jest drugi dzień wiosny, a ja przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć tutejsze mury obronne. Kilka lat temu przejeżdżałem przez Głogów, ale miałem wówczas inne plany i tego miasta nie zwiedziłem. Natomiast w jakiś sposób jestem z tym miastem związany, ponieważ mieszka tutaj moja dalsza rodzina. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli oglądacie ten film. Także ja zamierzam dzisiaj to miasto zwiedzić. Głogów jest chyba troszeczkę niedoceniany. Jest niestety też miastem, który dosyć mocno ucierpiał. Znajdują się tutaj pozostałości wielu ciekawych budowli. I z tego co czytałem, to tak naprawdę Głogów nie został nigdy do końca po wojnie odbudowany. No i co ważne, mieszkańcy czy ludzie, którzy tutaj przybyli po II wojnie światowej, zostali właściwie tylko zgliszcza i ruiny. Jaki jest Głogów naprawdę? Ja się przekonam dzisiaj, Wy się przekonacie z filmu. Także zapraszam Was do oglądania i życzę miłego seansu. Znajduję się w tej chwili przed kolegiatą w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Głogowie. Jest to kolegiata jedna z najstarszych w Polsce i jedna z najstarszych świątyń na Dolnym Śląsku. Niestety jest w tej chwili zamknięta, natomiast jeżeli chodzi o historię tego miejsca, to pierwszy kościół tutaj powstał w stylu romańskim, a w jego miejscu około 1120 roku rozpoczęto budowę właśnie wspomnianej kolegiaty. W XV wieku przeszła ona gruntowną przebudowę i w takim kształcie pozostała mniej więcej do dnia dzisiejszego. W trakcie II wojny światowej świątynia uległa ogromnym zniszczeniom i gdzieś od końca lat 80. do chwili obecnej trwa jej odbudowa. Spróbuję zajrzeć tutaj później, może uda się wejść do środka, a jeśli nie, no to pozostanie mi tylko pooglądać ją na zdjęciach. Niestety ostatecznie nie udało mi się wejść do wnętrza kolegiaty. Kilka godzin później odbywał się tam ślub, co uniemożliwiło mi jej zwiedzenie, a nie ukrywam, że chętnie bym zobaczył ją od środka. Może uda się kiedyś w przyszłości. Jestem w tej chwili na bulwarach nad Odrą. Tutaj za mną te fragmenty cegieł to są odrestaurowane pozostałości po kościele świętego Stanisława, który niestety w czasie II wojny światowej został zniszczony, a w latach 60. jego pozostałości zostały rozebrane. Tu niedaleko, jak się obrócę w tą stronę, w tej chwili powinno być widać za mną, znajdują się również ruiny kościoła, do których również trafię. Natomiast no właśnie, jak wspomniałem na początku filmu, Głogów był mocno zniszczony, kolegiata jest odbudowana, właściwie można powiedzieć z zewnątrz wygląda bardzo dobrze. Niestety nie udało się wejść do środka, więc nie wiem jak w środku, ale zakładam, że pewnie też całkiem zacnie. Na północny wschód od rynku znajduje się lapidarium kościoła Świętego Krzyża z XIII wieku, który w późniejszych stuleciach był przebudowywany. Kościół powstał dla zakonu klarysek, a po jego kasacie w 1810 roku zaczął podupadać. W swojej historii świątynia kilkakrotnie służyła jako zbrojownia. Podczas II wojny światowej została zniszczona, a w latach 60. rozebrana. Spaceruję właśnie po głogowskim Starym Mieście. Prawda jest taka, że no niestety ono nie jest tak faktycznie stare, gdyż Głogów był mocno zniszczony w trakcie II wojny światowej. Przede mną, a właściwie obok mnie w tej chwili, tutaj to żółte, to jest kościół Bożego Ciała z przełomu XVII i XVIII wieku. Również on został w trakcie II wojny światowej zniszczony, no ale odbudowano go, zniszczenia zostały usunięte. W tej chwili kieruję się w stronę rynku i tam znajduje się w tej chwili
ratusz. Ja już go widzę. Odwrócę się. Jest za mną w tle. Co do domów na Starym Mieście, no to wyglądają na szczęście większość z nich jak stare kamienice, są stylizowane. Natomiast podobno najzabawniejszym faktem jest to, że z drugiej strony dawnego Starego Miasta znajduje się Lidl i na jego ścianie są namalowane kamieniczki. Słyszałem już o tym, przekonam się o tym później, jak to wygląda, a w tej chwili zwiedzam sobie dalej. Późnobarokowy kościół Bożego Ciała położony jest przy południowo-wschodnim narożniku rynku. Pierwsza kaplica w tym miejscu powstała na początku XV wieku, a obecny kościół powstał w latach 1696-1702. W 1945 roku uległ on częściowemu zniszczeniu, a po zakończeniu działań wojennych odbudowano go. Niestety z oryginalnego wystroju wnętrza nie zachowało się zbyt wiele, a znajdujące się w środku organy i ołtarz zostały przeniesione tu z kościoła ewangelickiego w Kożuchowie. Wewnątrz kościoła zobaczyć można niesamowitą kaplicę Najświętszej Maryi Panny, która jest jedną z najstarszych kaplic w świątyni i przetrwała od 1700 roku. Jej piękny barokowy wygląd podziwiać można do dzisiaj dzięki pracom konserwatorskim z końca XIX wieku i 2018 roku. W drugiej bocznej kaplicy znajdują się kopie obrazów Powołania Świętego Mateusza i Madonny Różańcowej autorstwa Caravaggiego. Oryginał tego pierwszego zobaczyć można w kościele Świętego Ludwika w Rzymie, a drugiego w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza miałem okazję odwiedzić kościelne podziemia, które w okresie II wojny światowej służyły jako schron i szpital. Podobno jeden z fragmentów podziemnych murów jest częścią dawnych średniowiecznych obwarowań. Nieopodal tylnej części kościoła znajduje się portal będący pozostałością dawnej kamienicy. Głogów jest miastem, w którym zachowało się trochę murów obronnych. W tej chwili tutaj, po mojej lewej stronie, znajdują się pozostałości, a także tutaj była brama szpitalna. W tej chwili przejdę na zewnętrzną część murów. To, co się zachowało, znajduje się właśnie po południowej stronie miasta. Jak ja się odwrócę, to w tej chwili za mną będzie widać dalszy fragment, a także fragmenty basztu oraz ruiny dawnego kościoła, który został zniszczony w trakcie II wojny światowej. Jeżeli chodzi o mury obronne, no to właśnie pozostało ich tutaj paręset metrów, kilka fragmentów. Część jeszcze znajduje się koło zamku książąt Głogowskich. Tam też widziałem fragmencik. Właśnie zaraz będę tam sobie zmierzał, bo zamierzam również zwiedzić zamek. Pierwsze mury obronne w Głogowie wzniesiono w XIII wieku, a ich budowa trwała kilkadziesiąt lat. W późniejszych stuleciach obwarowania były rozbudowywane, a w XV wieku dobudowano drugi pierścień murów. Nie znalazłem nigdzie oficjalnej długości, jednakże według pomiarów na Google Maps mogły mieć one około 1900 metrów długości. W linii murów znajdowały się liczne baszty, łącznie było to 17 baszt otwartych od strony miasta i 9 baszt pełnych. Wspomniany przeze mnie drugi pierścień murów otaczał całe miasto z wyjątkiem odcinka przy Odrze po północnej stronie, a w jego obwodzie znajdowało się 14 półokrągłych otwartych baszt. Miasto posiadało 4 miejskie bramy: brzostowską od zachodu, polską od wschodu, szpitalną od południa i odrzańską od północy. Podobno Głogów w okresie XVI wieku był jednym z najlepiej ufortyfikowanych miast na Śląsku. Do czasów współczesnych pozostało ponad 400 metrów obwarowań, które zobaczycie w południowej i zachodniej części Starego Miasta, a także w pobliżu zamku. Głogów włączam do projektu Miasta Stojące Murem. Spaceruję sobie po terenie dawnej fosy Głogowa. Tak się składa, że oprócz średniowiecznych murów obronnych, które przed chwilą mogliście zobaczyć, no to Głogów w 1630 roku rozpoczął
budowę nowożytnych umocnień. To było to, co jest nam teraz bardziej współcześnie znane, takie bastiony wielokątne. W tej chwili te mury właśnie, które tam widzicie, no to są fragmentem tych bastionów. Żeby te nowożytne obwarowania wybudować, fortyfikacje, zburzono kilkaset domów, podobno też kilka kościołów i wiele innych miejsc. No i ten obszar dawnego Starego Miasta skurczył się, zmniejszył się dosyć mocno i podobno taka sytuacja, że te fortyfikacje tutaj były, trwała przez kolejne 250 lat. Generalnie na terenie Głogowa można zobaczyć w wielu miejscach pozostałości dawnych fortyfikacji, no to albo odrestaurowane, no ale też przede wszystkim zachowały się fantastycznie. Natomiast no, te w pozostałych częściach niestety są już dosyć mocno zniszczone. W pobliżu murów, po południowej stronie Starego Miasta, znajdują się ruiny kościoła świętego Mikołaja z XIII wieku, który zniszczony w 1945 roku do dzisiaj pozostaje ruiną. Znajduję się w tej chwili na wieży ratusza w Głogowie, ponad 280 stopni, co trochę męczące, windy nie ma. Ale z góry jest za to piękny widok na całe miasto, pokażę Wam kilka ujęć w trakcie filmu. A teraz ja zmykam, żeby zobaczyć miejscowe sukiennice, a właściwie ich pozostałości, które znajdują się zaraz tutaj obok ratusza. Głogowski rynek to serce dawnego Starego Miasta. W jego centralnej części stoi odbudowany ratusz, a cały plac otoczony jest przez współczesną zabudowę stylizowaną na średniowieczną. Będąc na rynku, warto wejść na ratuszową wieżę, z której jest piękny widok na Stare Miasto, a także zwiedzić pozostałości sukiennic. Znajduję się w tej chwili na rynku w Głogowie. Tu po mojej prawej stronie są sukiennice. Można je zwiedzać, są dostępne całkowicie za darmo, tylko oczywiście muszą być otwarte. Można tam zobaczyć pozostałości murów dawnych zabudowań. Jak się przyjrzycie w tle za mną, kamienice to są tak naprawdę stylizowane współczesne budynki. Natomiast tutaj za mną znajduje się ratusz, a właściwie jego wieża. I można na nią wejść. Wstęp kosztuje 5 zł. Do góry prowadzi ponad 280 schodków, a widok z góry jest całkiem fajny i przyjemny. Tylko troszeczkę wieje, no i trzeba się nagimnastykować, żeby tam wejść. Spacerując po rynku warto odwiedzić sukiennice, których najstarsze pozostałości datowane są na XIII wiek. Wstęp do nich jest darmowy, ale ograniczony czasowo. Głogów w trakcie wojny został bardzo mocno zniszczony. Mogę użyć stwierdzenia, że całe Stare Miasto to współczesna zabudowa stylizowana na zabytkową. Strasznie jest dzisiaj wietrzny dzień w tym Głogowie. Pamiętacie, jak gdzieś w trakcie filmu wspominałem Wam, że oczywiście tutaj całe Stare Miasto praktycznie jest odbudowane, znaczy odbudowane w sensie zbudowane na nowo, że kamienice są, wyglądają jak, znaczy współczesne budynki są po prostu stylizowane na kamienice. To w tej chwili to białe, właściwie beżowe, to co widać za mną, to są, znaczy właściwie te budowle, czy ta budowla stylizowana na kamienicę, to jest właśnie wspomniany Lidl, o którym już mówiłem. Tam z tyłu, w środku, znajduje się normalnie sklep, w którym można zrobić zakupy. Także tak to ciekawie rozwiązali. Przyznam szczerze, kiedyś jak to słyszałem, to się troszeczkę z tego śmiałem, ale z drugiej strony wygląda to całkiem dobrze, schludnie przede wszystkim, a nie jest to jakiś taki kloc oderwany od rzeczywistości, tylko naprawdę nawiązuje do wyglądu po prostu Starego Miasta i starych kamienic.
południową część Pierzej Rynku wciąż szpeci tzw. dziura głogowska, gdzie wciąż można dostrzec pozostałości dawnych kamienic. Jestem w tej chwili w zamku w Głogowie. Zamek Książąt Głogowskich. Bardzo piękne miejsce. Wstęp kosztuje 12 zł, a wewnątrz można zobaczyć bardzo ciekawe wystawy, m.in. związane z historią miasta. Są stare zdjęcia przedstawiające Głogów, m.in. w okresie wojennym, jak również różne ciekawe skarby. Zobaczycie więcej na filmie. Historia zamku sięga XIII wieku, gdy wybudowano tam drewnianą warownię, która spłonęła, a następnie została odbudowana i włączona w system północno-zachodnich murów obronnych. Najstarszym zachowanym do dzisiaj fragmentem zamku jest XIII-wieczna gotycka wieża o wysokości 24 metrów, na którą w okresie letnim można wejść. Podczas II wojny światowej zamek został zniszczony i obecnie to, co widzimy dzisiaj, jest efektem jego odbudowy. W zamku znajduje się muzeum, którego wystawę można zwiedzać, a ja ze swojej strony dodam, że warto wejść do jego wnętrza. Dwieście metrów od zamku zobaczyć można pozostałości kościoła świętego Piotra z XII wieku, który rozebrano pod koniec XIX stulecia. Po wschodniej stronie Starego Miasta znajduje się lapidarium dawnej synagogi z końca XIX wieku, która została spalona podczas Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku. Ostatnim lapidarium, które chciałem Wam pokazać, to Łódź Chrystusowa, czyli pozostałości dawnego kościoła ewangelickiego z XVII wieku, który również podzielił los zabudowy Starego Miasta i został zniszczony w trakcie wojny. Ważnym miejscem jest pomnik dzieci głogowskich nawiązujący do obrony miasta z 1109 roku, gdy część mieszkańców, w tym dzieci, użyto jako zakładników podczas oblężenia miasta. Tym samym kończę zwiedzanie ciekawego Głogowa. Przyznam, że Głogów zrobił na mnie duże wrażenie, większe niż przypuszczałem. Także zachęcam Was serdecznie. Za mną w tej chwili w tle właśnie zamek, z którego wyszedłem. Natomiast oprócz zamku, zobaczyć tutaj jeszcze można dosyć duże pozostałości murów obronnych, Kościół Bożego Ciała, jest kolegiata, która jest w tamtą stronę. Niestety była zamknięta, nie mam już czasu, żeby wejść, ale od pań w zamku dowiedziałem się, że niestety proboszcz dosyć tą kolegiatę często zamyka, także tam się trzeba raczej umówić na zwiedzanie, a tego nie zweryfikowałem. Miasto jest przyjemne, jest tu naprawdę co zwiedzać. Oblecenie tego dosyć szybko zajęło mi co najmniej 4 godziny, także ale w sumie to jest duże miasto. No nic, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam Was do subskrypcji kanału, a także na mojego bloga antekwpodróży.pl.